Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o modernizacji przyczepki kempingowej Niewiadów, malutkiej. Jak już w poprzednich odcinkach widzieliście, panel solarny jest zrobiony, bakista jest zrobiona. Powoli zaczynam brać się za lakierowanie. Żeby tutaj wszystko ładnie wyszlifować, zobaczcie, tutaj nie jest to wszystko idealnie, to jest jakoś tam zaleciane jakimś pędzlem, tutaj też ogólnie z daleka ładnie wygląda, ale z bliska już niekoniecznie. Tutaj też jakieś opryski są i tak dalej. To wszystko będzie polakierowane. Tutaj pod oknem w ogóle nie jest pomalowane. Więc w pierwszej kolejności okleję uszczelki, żeby do środka nie leciał syf. I odkręcę te mocowania od mojego panela solarnego, tak żeby wygodnie mi się tutaj wszystko szlifowało. Może odkręcę też rączki, tablicę rejestracyjną światła, żeby bardzo szybko to ładnie obrobić. No i porozbierałem już zaczepy, klamki do ciągnięcia i tak dalej, mocowanie, tutaj tablicy rejestracyjne, oświetlenie, tylko kto mi powie, jak to się dzieje, polska myśl techniczna, chyba to zgrzali na gorąco, bo z tej strony jest kołnierz i z tej strony jest kołnierz i nie jestem w stanie wyjąć tych plastików, żeby idealnie oczyścić tą ramkę. No jeżeli nie dam rady, to nie będę kombinował, zostawię ją na razie w oryginale, oczyszczę tyle, ile mogę, ją wylakieruję na nowo. Natomiast myślę, że gdzieś jeszcze można coś takiego kupić, skoro Niewiadówki dalej produkują. No i lampy od środka muszę odkręcić, widzę, ale muszę sobie zrobić zdjęcie, żeby pamiętać, jak kabelki były podłączone, żeby później nie kombinować, więc idę do środka, odkręcam lampy, oklejam szybę i zaczynam najpierw matować to, co jest, zobaczymy, co dalej, szpachlować ładnie, zapodkładować i będziemy lakierować to. Okleiłem już wszystko w koło, wszędzie ładnie taśmą, jak najbardziej tutaj równo. Okleiłem szarą taśmą tak naprawdę, to znaczy tą taśmą MacGyvera zbrojoną, jak zwał, tak zwał, bo jak będę tu szlifował, to ona fajnie jest dość mocna i nie pozwoli mi zniszczyć uszczelki, więc na razie pooklejałem tą właśnie taśmą. Żeby folia nie latała, bo miałem bardzo cienką, to zrobiłem jeszcze taki krzyżyk, trochę taśmy zmarnowałem, ale wiatr ani nic mi tego nie urwie. Podkręcałem lampy, wezmę benzynkę ekstrakcyjną, ten cały brud, co jest po lampach, po uszczelniaczach i tak dalej, wezmę to, domyję i zjadę szlifierką, zobaczę, gdzie trzeba będzie przyszpachlować, a gdzie nie. Ja wstępnie wezmę papierek 120 na maszynę, o, założę i najpierw 120 zmatuję wszystko, co trzeba. Staram się te wszystkie krawędzie, wszystko wyrównać, żeby było idealnie. No, wszystko jest ładnie zmatowane. Na początek 120, trochę sobie 80 poprawiłem tam, gdzie grubsze nierówności są. I teraz pod palcem, jak szybko przesuwam dłoń, to pod dłonią, pod palcami czuję, gdzie trzeba nałożyć szpachel. Najlepiej sobie jest teraz zrobić tak, że przejechać właśnie ręką zakurzoną. Hejka. Co robię? A już do rowerkiem sobie. A, ty. A ja? Co robię? Śmigasz. Śmigam. Śmigasz. Ale ty nie prócz sobie łapek. Uciekaj mi stąd. Już, na rowerek. No, najlepiej sobie ołówkiem pozaznaczać teraz i wtedy nie pominiemy nigdzie, gdzie trzeba przyszpachlować. Tu gdzieś było szpachlowane, grubsze takie dziurki są i tak dalej. Nie ma sensu tego zdzierać mocno. Przyszpachluję też wszystkie te różki. Postaram się wyprowadzić, żeby tu już było wszędzie jak nowa przyczepa. Więc teraz biorę szpachel i szpachluję te miejsca, które są do szpachlowania. Kupiłem na próbę jakąś plastyczną szpachlę do plastiku właściwie.
Po co ja to zrobiłem? No, kupiłem z myślą o tym, że te wszystkie pajączki i pęknięcia, bo jak wiecie, na niewiadówce jest tego zawsze sporo. Pęka, są takie pęknięcia. Ta szpachla po utwardzeniu da się obrabiać, a jest taka, że można ją wyginać. Więc myślę, że zrobimy test. Jak długo wytrzyma bez pęknięć karoseria niewiadówki, jak tą szpachlą do plastiku ją potraktuje. Te wszystkie pęknięcia to wszystko, więc najpierw przejadę te pęknięcia. Tak jeszcze mi po głowie chodzi, że jak będę lakierował, to też dodam trochę plastyfikatora, takiego jak do plastików się dodaje do zderzaków i ten lakier też będzie wtedy pracował na tej budzie i może zrobię pierwszą niewiadówkę, której nie pęka skorupa, zobaczymy. Widzę, że ta szpachla jest taka gładziutka, w ogóle inna, jeszcze nią nie robiłem, no ale spróbujemy. Zmieszałem już z utwardzaczem. Nie mam szpachelek, mam jakąś plastikową i kawałek metalu, ale damy radę, nie? No, No. a jak kręcona kupa. Kupa? No, Trochę jak kupa, nie? no, zakręcona. Szpachel podsechł, sprawdzam paznokciem, jak robi rysę, to już jest ok. I tutaj ciężko jest dojść, więc mam taką wyprofilowaną gąbkę, to jest chyba od Regipsów czy od czegoś i tym tutaj sobie dojdę. No, trzeba sobie jakoś radzić, dopasować narzędzie. Tutaj ręcznie, resztę maszyną zjadę. No i mamy kolejny dzień. Słonecznie, to dobrze. Będzie szybciej szpachel sech. I teraz właśnie patrzę, nie zaznaczałem sobie ołówkiem ani niczym i pominąłem kilka rzeczy. Tu jest dziurka taka. Widać jak tutaj. Dalej tak palcem najlepiej przeszurać i wtedy czuć pod palcem. Tutaj mamy też coś. Czuć pod palcem. Można oczywiście później wylać na to grubo podkładem, ale z czasem, z doświadczenia wiem, że podkład usiądzie i gdzieś te dziurki będzie widać. Tutaj było pełno chropowatości, widać po szpachlu, jak ładnie starłem do białego, gdzie było coś nierówno, tam został szpachel. Także tu wszystko jest wyrównane. Tutaj jest elegancko. Tu wszystko ładnie. Ładnie. Została już końcówka do szlifowania, natomiast miałem jeszcze, coś robiłem i pozostało mi po prostu trochę podkładu epoksydowego i zobaczcie, rzuciłem tutaj trochę, ale co ja Wam chciałem pokazać. O, warto jest położyć taką wizyjną warstwę jakiegoś lakieru najlepiej błyszczącego, bo wtedy dopiero widzimy na takim lakierze, który błyszczy, co jeszcze nie dopracowaliśmy. Nie zawsze wszystko widać pod ręką, nie zawsze wszystko uchwycimy. Tutaj jeszcze widzimy. Ja sobie tak tylko prysnąłem na szybko po liniach, a już kilka widzę niedoskonałości, więc będę to poprawiał. Także jeżeli macie taką możliwość, polecam właśnie położenie najpierw takiej wizyjnej warstwy lakieru i wtedy naprawdę jak chcecie coś tak picabello, to będzie widać, że jest już dobrze zrobione. No i miałem jakieś stare podkłady, więc sobie w międzyczasie tu tak na szybko prysnąłem bez oklejania. Teraz już jeszcze raz to wszystko ładnie wyszlifowałem. Pod ręką nic nie czuć, powinno być fajnie. Więc teraz okleję wszystko taśmami. Hej, I brudaczku. chipsy nam zmokły. Okleję wszystko taśmami i zapodkładuję cały tył najpierw. Wszystkie miejsca, które będę teraz oklejał, taśma, żeby się trzymała, przelecę szmatką z benzyną ekstrakcyjną, dzięki temu taśma nie będzie się odrywać. Także Lila nagrywa, a ja benzynką ekstrakcyjną odtłuszczę sobie
listwy i dzięki temu taśma o wiele lepiej będzie się trzymać niż do kury. No i listwy aluminiowe też będę oklejał. Przejedziemy. Hej, co tam robicie? No bo my robimy coś takiego. No bo my, a po prostu, wiem, że mam brudną buźkę trochę. No pokaż jak oklejam. Dobra? No, i tak fajnie jest. Teraz tata jest. Tatuś robi nasz tu. Takie wilu. Takie, tu jest już trochę zrobione. Mój tata idzie poobklejać. I teraz patrzcie tatusia. Oklejam, tak? No, Szczotkę i zaraz będziemy podkładować. no. Hejka. Po co oklejamy? Po to, żeby nie pomalować tego, czego nie chcemy pomalować. No, właśnie to chciałam powiedzieć. Tatuś robi coś. Jak widzicie, to mój tatuś robi coś takiego. Teraz na drugą stronę. O, skupię się tatuś. No bo musi być dokładnie. No, po tych paskach. Po tych musiało być paskach. O, po tych czarnych. Po tych. O, po tych czarnych. Różne rzeczy do pełniania. Wszystko przygotowane do lakierowania. Zostało mi zabezpieczyć śrubki. O, najlepiej to zrobić, gwinty raczej zabezpieczyć. Najlepiej to zrobić śrubkami. Ja wziąłem specjalnie większe, żeby tu weszły, żeby... O, żeby tam w ogóle farba się nie dostała. Resztę jest taśmą zabezpieczone, więc możemy lać podkład i podkładować. Podkład wymieszałem w słoiku sobie z utwardzaczem. Pistolet zwykły, ale drogo, za 150 chyba złotych. Taki najtańszy, ale ważne, żeby miał 3 regulacje. Powietrze, szerokość dyszy i ilość materiału. No i dyszę mam akurat 1,4. Nawet nie patrzę na to, jakie ciśnienie, jaka dysza, po prostu rękę dostosowuję do tego, co mam. Nie dałem w ogóle rozpuszczalnika, bo chciałem gęsty podkład. Zobaczymy, czy przejdzie przez dyszę. Gęsty po to, żeby zalać wszystkie dziurki, wszystkie kropeczki i tak dalej. Tak jakby szpachlem natryskowym. Więcej materiału i powinno idzie. No i teraz dół przyczepy. Dół przyczepy nie będę bez sensu szpachlował. Jest taki nierówny, jakby pędzlem coś malowane i tak dalej. Więc zmatuję i prysnę tak zwanym barankiem, czyli środkiem ochrony karoserii. Tak, środkiem ochrony karoserii. Akurat taki mi został czarny. Pod spodem jak najbardziej może być. Zabezpieczę tutaj, żeby to też jakoś wyglądało. Ja wiem, że pod spodem, ale niech to wygląda. Przyczepka zapodkładowana. Nie udało mi się tutaj wszystkich tych dziureczek małych pozalewać, więc jeszcze lekko przeszpachlowałem. No i wszystko wyschło, więc teraz papier 240 i najpierw 240, a później 320. Wszystko zmatuję już do lakierowania.
zanim zacznę otuszczać i malować, już wszystko zmatowałem, jedno ostrzeżenie. Uważajcie, jak oklejacie folią. Z folii ta farba, jak był podkład tutaj, o, to muszę jeszcze domatować, odkleja się po prostu płatami. Wszystko mi tu podpadało, więc ja jeszcze raz pozaklejałem taśmą, bo nie chce mi się drugi raz oklejać, żeby ta folia, ta farba podkładowa, którą wcześniej używałem, nie przykleiła mi się do świeżego lakieru. Tak naprawdę powinienem wszystko zdjąć i jeszcze raz okleić, wtedy byłoby bezpiecznie. No ale ja wszystko odmuchałem, pozaklejałem jeszcze raz taśmą i mam nadzieję, że żaden farfocel mi nie pójdzie na świeży lakier, jak będę tu lakierował. No i cóż, rozrobiłem farbę i zaczynamy lakierować. Wszystko oczywiście odtuściłem. Nie będę aż tak dokładnie tu pokazywał, bo film by był za długi, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie cały proces lakierowania wygląda, w moim wykonaniu przynajmniej i zawsze to dobrze wychodzi, to zobaczcie odcinki, jak lakierowałem tę czwórkę. A teraz biorę się do lakierowania niewiadóweczki. Góra pomalowana. Dlaczego tak maluję? Mam pewien pomysł na tą przyczepkę. Chyba zostawię to jako tajemnicę, jak ją pomaluję. Tak czy inaczej tutaj dół od któregoś momentu będzie biały, więc tak zostawiłem. Zmatuję sobie później do białego, a góra już jest gotowa, przynajmniej z tyłu. Leciutki zaciek mi jeden tu poszedł, bo na koniec zrobiłem taką bardzo rzadką farbę, żeby to ładnie wylać. Ale generalnie i tak jest bardzo ładnie. Trochę cytrynka wyszła. Ale zobaczymy, czy będę to polerował, czy w ogóle nie będę. To też nie jest nowa przyczepka. A taką w ogóle strukturkę, taki baranek, taką cytrynkę teraz nawet nowe auta mają, więc nie wiem, czy to w ogóle jest sens ruszać i się męczyć. Zobaczymy. Minęło tak naprawdę kilka dni. Niebieski zdążył bardzo dobrze wyschnąć. A teraz już zmatowałem. Antysylikonem oczywiście, teraz muszę przetrzeć. Zmatowałem. Tam, gdzie chcę przejście zrobić białego koloru. Zmatowałem tutaj maszyną 360, natomiast jeszcze wyżej poleciałem papierkiem 2000 i tutaj zaokrągliłem ponadto 2000. Po co? Po to, żeby było jednak zmatowane i żeby lakier się złapał w każdym miejscu, bo później może odchodzić razem z taśmą, jak będę odklejał. Kolejna rzecz, z doświadczenia wiem, jak ważne jest, żeby z tych listw, z tych tutaj odcięć od razu odkleić taśmę, póki to jest świeże. Później może to odchodzić z lakierem, więc powoli i delikatnie, bo lakier jest świeży, odklejam taśmę. Zadowolony z efektu. Później tylko spoleruję to przejście, żeby nie haczyć paznokciem i wyszło naprawdę ładnie. A jeśli nas śledzicie, to wiecie, że nasza przyczepka kempingowa została pomalowana już z tyłu. Bok jej został przygotowany do malowania. Tył jest gotowy, więc trzeba pozakładać tutaj mocowania do panela fotowoltaicznego, lampy, oświetlenie tablicy i zaraz będziemy gotowi do jazdy.